Kiedy myślicie o najtrudniejszych drogach w Islandii, pewnie wyobrażacie sobie środek wyspy. Czarna lawa, zielony mech, górskie rzeki i niezniszczalny super jeep. My też tak myśleliśmy. Najniebezpieczniejsza droga w Islandii nie jest w środku wyspy. Jest nad oceanem. Gdzie jest ta droga? 2 razy dziennie znika pod wodą. Czekaj. Widzę, jak zjeżdżała prosto do oceanu. Widzę klify, nie widzę drogi. I nie chcę do siebie odwracać. Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. Witajcie kochani. Dzisiaj w końcu coś się zaczyna dziać na naszej wyprawie na Islandię. Znaleźliśmy trasę, która jest tu opisywana, że jest najtrudniejszą trasą na Islandii. O dziwo nie jest to F-ka. Więc nie wiemy, co nas czeka. Wiemy, że będziemy jechać tuż nad Morzem Grenlandzkim. Drogą 622 w dawnym lokale się mydywali ją koparką. Na razie ludzik na asfalciku. Natomiast jedno mogę obiecać, nie wjeżdżam do morza, nie wjeżdżam na plażę. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Wypatrujemy początku trasy, ale i tak już ładnie. Super zakątnik Islandii, ten fiord zachodni. Po prostu tu się czuję jak na końcu świata. Zachodnie fiordy są inne niż reszta Islandii. To najrzadziej zamieszkałe miejsce na całej wyspie. Mało turystów, więcej przestrzeni i ocean jest bliżej. O, koniec asfalciku. Teraz tak sobie spokojnie spuścimy na 2,5 bara. To nadal jest dużo, ale troszkę bardziej na szósteczkę. Wjeżdżamy na klify. Droga robi się coraz bardziej kręta i wąska. Przepaść po prawej, skała po lewej. A to był dopiero wstęp.
Super się jechało, ale troszkę byłam spękana, bo jechałam zamiast po prawej, to po lewej stronie, czyli jechałam od skały, a nie od przepaści. Ta droga to widać, że jest zbudowana przez małą kopareczkę i tak po tej prawej stronie to takie osuwisko, nie? Ale złamałaś swoją zasadę. Masz W Albanii zawsze w Albanii. mówiłaś, grunt trzyma się prawej strony. Bo tam jakoś jeździliśmy tak, że klip był od prawej, ale w Islandii klip jest od lewej, więc jeździłam. Ale mówiąc szczerze, w Albanii jeździłam zgodnie z przepisami ruchu, a w Ale jak Islandii będziemy jedę wracać, pod to prąd. będzie po prawej stronie. Więc ty musisz być na powrocie. O, właśnie. Czyli jadę. Jadę. Chochlik. Dominika taki ciężki kawałek prowadziła, Najtrudniejsze. ale teraz udało mi się dobić do kierownicy, Na takim płaskim. bo moja żona strasznie nie lubi jeździć na asfalcie, ale jak coś się dzieje, to mówi, że musi mieć tutaj ujęcia z drona do filmów, no więc ja puszczam drona i potem jest walka o kierownicę. I dzięki temu ja jeżdżę najlepsze kawałki. A ja asfalcik zaliczam. Mając certyfikat pilota dronowego, oddaję tą przyjemność, żeby mąż sobie polatał. A ja sobie pojeżdżę. Certyfikat to jedno, skarbie, kochany, a drugie to umiejętności. No więc dlatego oddaję Ci, jesteś mistrzem dronowym. Ja wtedy muszę prowadzić samochód. Ale ja chyba bardziej niż latać dronem, to lubię kierować samochodem. To są te rozterki. Też nie macie? Co robić? Czy jeździć samochodem, czy nagrywać filmy? Jedziemy tą traską. Nie jest to trasa EF, jak już mówiliśmy, ale jest też zarezerwowana tylko dla samochodów z napędem na 4 koła. Jak rozszyfrowaliśmy, F kryje się drogi górskie po islandzku. Nie wymówimy tego słowa, bo jest bardzo długie i skomplikowane, dlatego myślimy, że ta trasa nie jest F, bo nie jest górska, a klifowa. Drogi nadmorskie, nazwijmy je M, M. czyli drogi morskie. No, mam nadzieję, że nie wykrakałem. Tu jest jedna część przed nami jeszcze, no jest trudna, nie wiemy, czy jest przyjezdna, że się jedzie kamerdolcami nad plażą. Troszkę jesteśmy spękami i w ogóle morza nie lubimy, jeśli chodzi o zestawienie morze i Toyota. I ogólnie woda i Toyota to tego zestawienia bardzo nie lubimy. O, widzisz, może to jest taka ładna plaża. Oż kurde, zabrał mi kluczyki. No nie, ale nic z tego, odzyskamy kluczyki. I co, baby, gdzie chcesz jechać? Dawaj kluczyki. Nie daję. Zapraszam Ci na przyjażdżkę. A dawaj kluczyki. Tak to wygląda, słuchajcie, jak kobiety chcą jeździć na offroady i jeżdżą z facetami. Jest pełne równouprawnienie. Kobieta ma samochód, mężczyzna kluczyki. Dawaj mi to. Baby. Baby, dawaj mi to. A co zrobisz? Raz, jeszcze do 3 i będzie kolacja. O. Przed nami fajny odcinek. Będziemy jechać na klifie wśród chłubinów. I mąż będzie chciał tu chodzić na dronie, żeby się z Wami podzielić tym pięknym widokiem.
O Jezu, jak cudownie. Dominika, ty Pyszku Ja nie jedziesz jestem na pomalutku. drodze, ale ja się zachwycam. Jedziesz widokami. pomalutku. Jadę pomalutku. And you won't catch me looking back. I surrender. Jeszcze Pomalutku, ptaki tam pomalutku, pływają. pomalutku. Ale ja się czuję jak w bajce. Tak, bo to jest akurat fragment bajkowy. O kurde! Pomalutku, pomalutku. It was only yesterday, and you won't catch me turning back. I surrender. Absolutna bajka. I surrender. And you won't catch me looking back. Jestem spękana, muszę wam powiedzieć. Dróżka jest wąska i po prawej stronie osady męża ma osuwiska, które jeszcze na dodatek są zarośnięte przepięknym rubinem. Na jedynce, co? Bo tam jest jakieś obrzydliwe osuwisko. A gdzie jest ta droga? Widzę, jakbym zjeżdżała prosto do oceanu. Widzę klify i nie widzę drogi. I nie chcę tu się odwracać. Poczekaj. Ja nie widzę drogi. Mężu, drogi nie ma. Czy Nie. to jest droga? Tak. Droga tam jest. Poczekaj chwilkę. Idziemy. A jest tam droga? Jest. Are you sure? Tak, tylko na jedynce pomalutku. Czy jest jakiś ostry zjazd dwóch? Jest na pewno droga? To wygląda, jakbym jechała po prostu do morza. Ale jest tam droga? To nie wygląda, jakby nie było drogi. Myślę, że to jest ten kawałek z plażą. To Tak. może zobacz. Teraz kawałek plaży. Ja proponuję to sprawdzić. Lecę. Tak, Ale- to jest kawałek plaży. Ale jest droga? Ale Spokojnie. normalna droga? Tak, normalnie. Dobra. Jedź. Słuchajcie, wam powiem, co ja widzę. Ja widzę, jakbym zjeżdżała prosto do oceanu. Tak, jestem spękana na maksa. Jest przepięknie, ale strasznie. Zaczynam rozumieć, dlaczego to jest najbardziej niebezpieczna droga. Chciałam powiedzieć, na początku wydawało mi się, że ta nazwa nie jest właściwa. Jedziemy. Temat to jest strasznie pionowo. Ale dasz radę.
Urodziłam trójkę dzieci, to i sobie tutaj dam radę, ale Tylko nie wszystko jest sprzęgła przypadkiem. Także sobie stoczysz się spokojnie na jedynce. i nie do oceanu. Nie do oceanu, tam zaraz jest skręt w lewo i jedziesz tuż nad plażą. Ale po drodze, No i jeszcze jest wodospad. no to Bardzo ładny. Psiaczku, jest wszystko. ja Jeszcze nie brakuje mogę. tęczy. Ja mam wrażenie, że zaraz jadę do tego morza. No tak to wygląda z tej perspektywy, ale z perspektywy drona wygląda już zupełnie inaczej. Zobacz jaki potężny. A tutaj jeszcze masz jakiś wodospad. A ten Hamirdol co tam robi? Musisz go minąć. Muszę go minąć. Ale muszę go minąć. Tak, lepiej go minąć, skarbie. Ojej, wodospad, wodospad, wodospad. Słyszę, widzę, a jestem skupiona na Hamerdolcu. Ha, 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 ha. Która się fajnie zgraliśmy. What shit. Bym się walił w skałę z tego wszystkiego. Chyba to jest właśnie ta plaża, ale jest spoko, co? Spokojowo. Bardzo daleko od morza. Że się to Tak, nie to luzik. zmniejszyło. A jest tam droga? Ty lepiej bądź czujką przednią. Ja jestem czujką przed nią. Człowieka przednia widzi drogę? O nie, 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 tam jest jakaś góra, Tomek. Widzisz tą górę? Czekaj, podlecimy. Zaraz zobaczymy. Dobrze, potem ja potrzebuję dzisiaj masażyku, idziemy na basen. O, nie, nie, nie. Zabrałaś mi taki fajny kawałek. Lepiej pomyśl, jak za niego Tomek, zapłacisz. ja nie widzę drogi po tamtej górze. No ja też nie. Słucham. Tam jest trasa. Masz jakieś pomysły? Tam jest trasa. Na razie nie widzę, ale jestem za tobą. Jest. Chyba masz ostry skręt w lewo, zdaje się. Jak trasa mocno skrętowa? Tak, taki chyba mały. Od razu? Poczekaj. No podjedź, spokojnie, nie denerwuj się. Nie widzę, ja nie Dawaj, widzę, jedź, nie widzę, jedź. to nie widzę Jedź, drogi. możesz jechać. Oż kurde, Fox, jak można taką drogę robić? Już po prostu, i co jeszcze? To było... Taki mały zakręcik, który musisz pokonać. Jak można robić coś takiego? Pokojowo. Nie było nic widać. No, tutaj Ocean było widać. też troszkę. Mam wrażenie, że morze się przybliżyło. No może. Co może, Ale może? teraz jest odpływ też, nie? Skoro puścili to, ale piękna klasa. Zabysiek. Chciałam powiedzieć, że morze jest blisko, Tomek. Widzisz, No że jest, morze jest. dochodzi do tej skały po lewej? Tomek? Być może Widzisz, że tam jest dochodzi. wymywane? Ale teraz jedziesz takim fajnym nawisem. Zresztą widzisz, czym jedziesz, a ja cię filmuję z morza. To dzisiaj nowy działalność morską. Jadę po plaży. Słyszysz to? Dobrze? To są kamerdolce plażowe. Chyba wiem, że nie lubię jeździć po plaży. I mam wjechać między te kamienie. Mężu? Jedź.
na szczęście nie roztrąciło. Powiem Wam, uznaję to jeden z trudniejszych offroadów, w który przyjechałam. Droga zasługuje na swoją nazwę. Absolutnie zasługuje. Z tym odcinkiem to po prostu jakiś sztos. Sztos taki, że hej. Wasze zdrowie. Przyjechałam. Ale było ostro. Tego samego wieczoru poszliśmy na plażę. W puchówkach. I się opalaliśmy po islandzku. Chwilę wcześniej na kempingu podszedł do Tomka twardziel z brodą wikinga. Zapytał Tomka, czy jechał drogą 622. Tomek powiedział, że tak. On też tą drogę pokonał, ale przyznał się, że trząsł się przez całą trasę. Tomek się tylko uśmiechnął i nie sprostował, kto siedział za kierownicą. Solidarność facetów wygrała tą rozmowę.